To był bardzo tajemniczy neseser, w którym miał ważne papiery, tak to nazywał, a ja zupełnie nie rozumiałem, o co chodzi, tym bardziej mnie to ciekawiło. Jak byłem mały, to chciałem być jak tata. Tata był z wykształcenia inżynierem elektrykiem i pracował w biurze. Wracał z pracy po 15:00, zawsze o podobnej godzinie. Przychodził z takim czarnym neseserem, który zawsze kładł w tym samym miejscu. To był bardzo tajemniczy neseser, w którym miał ważne papiery, tak to nazywał, a ja zupełnie nie rozumiałem, o co chodzi, tym bardziej mnie to ciekawiło. Odwieszał na garderobie swoją marynarkę, w której miał mnóstwo długopisów, którymi się bardzo precyzyjnie podpisywał. Zawsze chciałem podpisywać się jak tata, mieć neseser i ważne papiery, a to była wtedy moja ulubiona zabawa, kiedy przekładałem kartki, które tacie już były zupełnie niepotrzebne. Chciałem być jak tata, jak byłem małym chłopcem, a ostatecznie trochę przez przypadek, tak zwany przypadek, trafiłem do seminarium. I po 6 latach, 10 maja, zostałem księdzem. Dzień, w którym to się stało, uznaję za jeden z najpiękniejszych w moim życiu. A potem okazywało się, że to, co się stało 10 maja, jest o wiele piękniejsze, niż się spodziewałem. Jak byłem jeszcze w seminarium, marzyłem o tym, żeby pracować z młodzieżą. Na różny sposób to sobie wyobrażałem. Jakoś planowałem. Nie po to, żeby to potem realizować, ale tak, dla przyjemności myśli. Trafiłem na parafię, gdzie młodzieży było dużo. No i między innymi udało się też pojechać na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu, a tam młodzieży już było bardzo dużo i wtedy pojawiła się myśl, wtedy dla mnie zupełnie nierealna, myśl mniej więcej taka, ale byłoby super przygotowywać Światowe Dni Młodzieży w Polsce i w miejscu, gdzie pracowałem i z tymi ludźmi, z którymi pracowałem. Ale pomyślałem sobie też, że przecież to jest zupełnie nierealne. Światowe Dni Młodzieży już były w Polsce, w Częstochowie, to się nie powtórzy. Więc wróciłem, zmieniłem parafię w międzyczasie i trochę przez podobny przypadek jak ten, kiedy trafiłem do seminarium, trafiłem na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro, gdzie od papieża usłyszałem wprost, że te następne rzeczywiście będą w Polsce i w Krakowie. Ale wtedy też jeszcze zupełnie się nie spodziewałem tego, co wydarzy się dalej. Dlatego, że byłem w Rio, dlatego też ksiądz biskup poprosił mnie i jeszcze jednego księdza, byśmy razem przygotowali Światowe Dni Młodzieży u nas w diecezji. Po jakimś czasie, kiedy przygotowania już były w pełni i kiedy działo się mnóstwo różnych rzeczy, siedziałem przy biurku, przekładałem bardzo ważne papiery, pod którymi musiałem się podpisywać i przypomniało mi się moje marzenie z dzieciństwa, takie nienazwane, ale takie, które gdzieś we mnie mocno zostało. I pomyślałem sobie wtedy, że tak bym tego w życiu sobie nie poukładał. Coś niezwykłego, zupełna tajemnica. Pan Bóg daje więcej, niż jesteśmy w stanie sobie to nazwać, zapragnąć i wymyśleć.